Siema, z tej strony Złomnik. Nie wiem, jak to jest możliwe, że do tej pory w moim filmie nie było żuka. Dzisiaj będzie żuk. This video is also for international viewers. You can switch the English subtitles below. A my tymczasem będziemy jeździć żukiem. O, na pasy bezpieczeństwa, bo to jest, uważajcie, to jest żuk tak zwany kapitalistyczny, czyli już ze wszystkimi możliwymi... nie wiem, jak to się zapina, nie wiem. Czas sobie przypomnieć, jak się jeździ żukiem. To jest prawilny żuk S21, nie Andoria. Więc odpalamy go, oczywiście jest na LPG, bo na co innego mógłby być żuk. O, i jedyneczka. Światła, jak się włącza światła? Kierowniku, którym? O, idealnie, dobra, lecimy. O, jadę żukiem, osiągnąłem już 30 km na godzinę i jest to bardzo śmieszne uczucie, bo ja jeździłem kiedyś wcześniej, dawno temu żukiem. To był taki żuk pożarniczy, trzybiegowy i on był straszny. Ale taki straszny, to znaczy wszystko było w nim najgorzej na świecie. A tutaj jest bardzo źle, bo to jest żuk, ale jest bardzo dobrze jak na żuka, takie mam wrażenie dziwne na temat tego pojazdu. Na razie jedziemy na fajną miejscówkę, to ja wam opowiem o żuku coś więcej przy okazji, jak już tam dojadę. A na razie się muszę skupić na prowadzeniu, bo to jest naprawdę pojazd dla twardych ludzi. To jest o tyle ciekawy żuk, że to jest żuk z dzielnicy Śródmieście w Warszawie. I ja właśnie teraz do tej dzielnicy przejechałem. To jest Warszawa Śródmieście, jakby ktoś miał wątpliwości, tak wygląda Śródmieście Warszawy. I będę tutaj kręcił sobie żuka. Ja nie będę wam szczegółowo nie będę wam szczegółowo relacjonował, opowiadał historii żuka. Niech wam wystarczy, że w 1958 roku się żuk pojawił i robiliśmy go przez 40 lat. Po drodze wiele zmian wprowadzając konstrukcyjnych. I to jest o tyle ciekawy pojazd, że jest to najpóźniejsza iteracja, mądre słowo iteracja, wcielenie żuka z roku 94, tak zwany, jak już mówiłem, żuk kapitalistyczny, czyli żuk po wszystkich możliwych modyfikacjach, z silnikiem jednak jeszcze S21 normalnym, takim gaźnikowym, czterocylindrowym 2.1, tym z Warszawy można powiedzieć, no ale już taki ostatni schyłkowy. Tych oznaczeń żuka to była cała masa. To, jeśli dobrze zrozumiałem moją książkę, którą przyniosłem, zaraz wam pokażę, to jest żuk A07B, czyli A07 oznacza, że to jest taki furgon przeszklony, osobowy, a B oznacza tę końcową serię. Można sobie rozpoznać, że to jest żuk późny po tym, że ma plastikowe kołpaczki tutaj na kołach, bo tak naprawdę wiele innych zewnętrznych cech to nie wyróżnia żuka późnego od wcześniejszego z lat 70., późnych czy 80. A to jest ta książka, o której wam chciałem powiedzieć. To jest książka, z której ja czerpię całą swoją płytką wiedzę o samochodach z okresu PRL. Jest to książka Włodzimierza Bukowskiego, Samochody PRL, gdzie na stronie 84 jest szczegółowo opisany samochód właśnie marki Żuk i jego wszystkie tam wcielenia, jego wszystkie nazewnictwa, jego historia eksportu licencji do Egiptu, gdzie był wytwarzany pod marką Eltramco Ramses. Różne dziwne wersje pożarnicze, rolnicze, A15, A16, to tamto, figo, fago, bez sensu. Ja tymczasem wam pokażę po prostu tego żuka w detalach i zobaczymy, jak bardzo, o ile żuk z 94 roku był gorszy od tego, co oferowali w tamtym czasie producenci zachodni. Najbardziej charakterystycznym elementem żuka jest ta niezmieniana od 58 roku do 98 roku stylizacja bocznej części w postaci takiej blachy falistej. Stąd w ogóle jest nazwa żuk, że on początkowo był taki malowany w paski tutaj, czyli ten pasek był w innym kolorze niż ten i potem znowu ten był w innym i znowu ten, żeby właśnie wyglądało jak jakiś żuk. To się chyba z tym miało kojarzyć, że to jest jakiś gatunek żuka, który właśnie ma taki pasiasty pancerz. No więc ta jakby stylistyka przetrwała przez te wszystkie lata, ale tak naprawdę prawdopodobnie chodziło o to, że pofalowanie tej blachy tutaj po boku samochodu zwiększało sztywność ogólną tego pojazdu. Tutaj nadwozie jest, wiadomo, położone na ramię, więc nie musi być jakoś super sztywne, ale z drugiej strony auto było towarowe, dostawcze, więc musiało być trwałe i solidne i mocne. No i po to jest ta tutaj falowana powierzchnia. Rok 58 też nam się odzywa w innych detalach tego samochodu. Klameczka metalowa, wygląda jak klamka normalnie do otwierania drzwi w jakimś domu. Ma tutaj osłonę, żeby nie można się było o nią zaczepić, no bo pojazd nie może mieć wystających elementów ostrych z zewnątrz, więc zrobili taką osłonkę metalową, bardzo solidną tutaj, żeby nikt, kto przechodzi koło żuka właściwie, nie mógł się zaczepić o tę klamkę i sobie zrobić krzywdy. Jest zamek do drzwi, który ma taki szyldzik otwierany, o proszę bardzo, piękny detalik, też lata 50. w pełnej krasie. No i są zewnętrzne zawiasy drzwi wystające na zewnątrz. Nie wiem, jak to przeszło akurat, jak to jest legalne, a ta klamka nie była legalna, nie wiem, no ale są. Dalej niezwykle charakterystycznym elementem wersji furgonowej jest spaw przechodzący tutaj,
który łączy szoferkę z resztą kabiny. Dobrze, że się jakoś do siebie dopasowały, bo jak ktoś pamięta Lublina laminata, to tamte elementy były do siebie niedopasowane kształtem. Oprócz tego mamy jeszcze bardzo ładne zewnętrzne wentylacje, no, wyloty właściwie powietrza, wloty i wyloty. Najbardziej charakterystyczne są tutaj. To jest taki jakby element żuka, który można pokazać komukolwiek w Polsce i każdy powie, aha, to jest żuk. Jak mamy przepiękną oldschoolową klameczkę obracaną do tylnej klapy, przy czym niestety tylna klapa się akurat nie otwiera, bo się zablokowała, ale się nie przejmujcie. No i mamy super charakterystyczne światła tylne w postaci takich kubków właściwie. One wyglądają jak kubeczki, jak szklanki kolorowe tutaj przyklejone, przykręcone. I to też przetrwało. Oczywiście jak żuk wchodził, one były troszkę inaczej stylizowane, nie były takie kanciaste. Potem weszła ta forma taka kanciasta tutaj z wyraźną krawędzią, a nie taka zaokrąglona. Ale to przetrwało do 98 roku bez większej zmiany i to naprawdę są chyba najdłużej produkowane światła tylne w jednej postaci. Z tyłu z sympatycznych detali to jeszcze jest światło przeciwmgielne i światło cofania, obowiązkowe już wtedy do lat 90. Starsze żuki tego nie mają. Jest stopień do wchodzenia na pakę, bo ta paka jest strasznie wysoko, co Wam później pokażę. No i są równie wzruszające, piękne, dokręcane od wierzchu zawiasy tylnej klapy. W 1994 roku wyglądało to, jakby to ktoś wyrwał z muzeum, jakiś steampunk, jakiś w ogóle, nie wiem, totalny archaik i skansen. Nikt już tak nie robił w 1994 roku, a tu proszę, polska fabryka Żuk, FSC oczywiście, robiła żuka z czymś tak pięknym i tak oldschoolowym. Ta strona jest ciekawsza, bo tu mamy drzwi, które sobie zaraz otworzę i tam wejdę na pakę i Wam z tyłu pokażę, jak jest elegancko, jaki to jest fajny mikrobus, wygodny. Ale tak, tutaj mamy korek wlewu paliwa i jest o tyle fajny, że ma taki sam szyldzik metalowy do zakrywania zamka jak w drzwiach kierowcy. Bardzo ładny, zabytkowy detal. Oraz mamy tutaj oczywiście kurek do LPG, bo żuk bez LPG to nie jest w ogóle żuk. I tutaj klamka taka sama jak po tamtej stronie, z tym, że nie ma osłony, o dziwo, ale chyba była w tym miejscu osłona, tylko chyba została urwana i zamalowana, bo to są jakieś ślady po tym. No i zameczek drugi wiadomo. No i szyby odsuwane, nieopuszczane. To jeszcze nie były czasy, że się robiło opuszczane szyby z tyłu w busach. Zresztą do dzisiaj się nie robi, ale z przodu to by się już przydały. A tutaj z przodu też są szyby odsuwane w tej płaszczyźnie, czyli bez sensu. Żuki słynęły z tego, że gniły w niespodziewanych miejscach. Tu jest pięknie przegniłe pod szybie mocowanie szyby do drzwi. O, a tutaj się te szyby otwiera, odkręca się pokrętło, potem się ciągnie za wajchę. Dobra, idziemy teraz do środka żuka, żeby Wam pokazać, jak to w środku wszystko wygląda. Wiadomo, o, tu jest stopień do wchodzenia, więc robię sobie raz, dwa, trzy i cóż widzimy na ziemi? Jest to korba rozruchowa, najważniejsze urządzenie w żuku, ponieważ nie można było za bardzo ufać rozrusznikowi żuka, zwłaszcza we wczesnych egzemplarzach, więc oczywiście każdy żuk posiada korbę rozruchową, którą można go awaryjnie odpalić. I prawdopodobnie jest to najnowszy, najświeższy albo najdłużej produkowany samochód, który posiada korbę. Ławeczki są no takie, jak wtedy się robiło, nie? Czyli płaskie siedzisko i z kajem wybite to wszystko. Tutaj było w lecie bardzo gorąco, a w zimie bardzo zimno. Ale nikt się tym za bardzo nie przejmował, bo się liczyło to, że dało się przejechać z jednego miejsca w drugie. Bo dla samochodu żuk, jak mówi znane hasło, nie ma złych dróg. Takie żuki bardzo długo były użytkowane w polskich przedsiębiorstwach, przy czym najdłużej przetrwały chyba żuki skrzyniowe, bo takich furgonów to już nie widzę. Jeszcze w latach 2000, 2005, 2006, 2007 widywałem żuki, furgony, którymi byli dowożeni pracownicy na budowę. Na przykład taka była firma, chyba Sanibud się nazywała, i oni takimi zielonymi żukami tłukli tych pracowników naprawdę bardzo długo. Natomiast do dzisiaj jeszcze się zdarzają pracujące żuki skrzyniowe, głównie w przemyśle pogrzebowym, właściwie grabarskim. I nie wiem dlaczego akurat żuk, czy dlatego, że jest tak bardzo mocny i tak bardzo daje się go przeładowywać, nadaje się najlepiej do pracy przy nagrobkach, a być może po prostu żuk jest trupem i dlatego się świetnie z tym biznesem komponuje. No i tak, tu jest LPG, wiadomo. Tu jest przegroda między szoferką a częścią dla pasażerów. No i uwaga, fajny detal, oświetlenie. To jest oświetlenie części tylnej, tam jest oświetlenie części przedniej. Właściwie ten sam klosz i właściwie to jest ten sam klosz co w tylnych lampach, tylko że jest tutaj akurat przezroczysty. W tych drzwiach to nawet ten rygiel jest normalnie jak w drzwiach w domu. Po prostu się naciska na klamkę, zresztą też metalową. 94 rok, metalowe klameczki, jak w klasie premium właściwie, to jest żuk klasy premium.
Najważniejsza część Żuka to oczywiście silnik S21. Jak widzicie, ta klapa trochę tak krzywo stoi, bo jest tylko z jednej strony podparta, a z drugiej strony nie ma podpórki. No ale silnik S21 tak naprawdę, jakby się tak przyjrzeć temu wszystkiemu bliżej, to jest rzecz przedwojenna. Bo silnik S21 jest rozwojową wersją silnika tak zwanego dolniaka o pojemności 2120 cm3, który służył do napędu Warszawy, a wcześniej służył do napędu Pobiedy, a wcześniej Ruscy kupili go jako licencję chyba firmy Dodge w 1937 roku, czy tam 1936, w wersji rzędowa szóstka. To było 3.7 rzędowa szóstka, ale Józef Wissarionowicz powiedział, że no 6 cylindrów to jest imperialistyczne świństwo, więc utnijmy 2. I w ten sposób powstała taka idiotyczna pojemność 2,1 litra, taka z dupy. I ten silnik jako 50-konny dolniak napędzał z początku Żuka, a później wprowadziliśmy nasz polski jakby rozwojowy wariant S21, który jest bardzo mocno wzorowany na silniku Renault z modelu Fregat. I ten silnik już rozwijał 70 koni. No i 94 rok mamy silnik przedwojenny, rozwinięty o rozwiązania z lat 50. Renault i robiony w Polsce do 98 roku. Brawo! Ja jestem fanem w ogóle dźwięku silnika S21. On jest taki rzeczywiście przedwojenny. Tutaj nad reflektorami jest dolot. Tutaj widać, że wyraźnie idzie od razu sobie do dolotu z tej strony. I tak samo tutaj jest też wlot powietrza z tej strony. Reflektory są wiadomo klasyczne, żukowskie z Elmoty. Ten klosik przedniego i tylnego kierunkowskazu jest taki sam. To jest, uważam, super rozwiązanie dla auta dostawczego, że klosz przedni i tylny są identyczne. Dzięki temu jest po prostu mniej części w razie jakiegoś uszkodzenia, awarii. Nie trzeba szukać przedniego i tylnego osobno albo jakiejś stłuczki, tylko są takie same. To jest piękna sprawa. No i jest oczywiście napis Żuk, który wiadomo jak się przerabiało. Jak odpadało K, to zostawał Żul. To jest trudne, żeby to przetłumaczyć dla obcojęzycznych odbiorców, ale spróbuję. A tutaj jest ten wlot powietrza, który widzieliście, to jest jego druga strona. Tędy wpada powietrze i chłodzi nogi pasażera. To jest obudowa silnika do Żuka w kabinie, jest ogromna. No i nie będę ukrywał, że obecność tej bardzo szerokiej osłony jest największym koszmarem kabiny Żuka, bo ona jest tak szeroka, że zajmuje właściwie połowę jej szerokości, przez co pedaliera, że tak się wyrażę, jest bardzo wąska i jest przesunięta na lewą stronę pojazdu, czyli jak ja siedzę tutaj za kierownicą i mam przed sobą kierownicę, to pedały są na lewą stronę i jak ktoś jest duży, tak jak ja na przykład, to mu to strasznie przeszkadza, no ale to też nie było coś, na co wypadało narzekać w 1958 roku, jak Żuk wchodził, ponieważ przypomnijmy sobie, że on zastąpił Gaza 51 Lublina, który był tak straszny i był tak koszmarny i był tak zły i wszyscy go tak nienawidzili, że na jego tle Żuk był po prostu absolutnie światową klasą. Ten worek to nie jest kroplówka, tylko to jest płyn do spryskiwaczy, a tutaj pod nogą jest przycisk obsługujący ten spryskiwacz. Trochę się nie łapie ostrość, a może się złapie jakoś, no w każdym razie wiecie o co chodzi. Także są 3 pedały, jeden guzik i jeden worek pod kierownicą, bardzo to jest ładne wszystko. No i te pedały są bardzo wąsko i bardzo blisko siebie. I jest kierownica, taka właściwie jak z Lublina wczesnego. Potem można w sumie rozpoznać Żuka późnego, że mają już taką nowoczesną kierownicę z literami FS, ale deska rozdzielcza jest dalej taka sama żukowa. To znaczy posiada prędkościomierz do 120 na godzinę, posiada wskaźnik ładowania, posiada wskaźnik temperatury i poziom paliwa. I tam na końcu chyba jest ciśnienie oleju. To wszystko wygląda trochę jak z Warszawy, także w 1994 roku to już było na maksa przestarzałe. No ale też znowu w aucie roboczym to nie jest najważniejsze. Teraz uważajcie, śmieszna rzecz. Żuk z 94 ma regulację podświetlenia jasności natężenia tablicy rozdzielczej i tutaj to właśnie jest to takie małe pokrętełko. Można sobie je tak lewo, prawo delikatnie obrócić i wtedy się nam zmienia podświetlenie tablicy. Oraz oczywiście skrzynia. Wczesne Żuki miały skrzynię biegów z dźwignią przy kierownicy tutaj, 3-biegową, 1 była do tyłu, 2 tak i 3 tak, ale ten jako już późny Żuk ma po pierwsze skrzynię 4, S21 ze skrzynią 4, a po drugie normalnie już w podłodze, czyli biegi chodzą zwyczajnie, czyli cyk 1, bęc 2, pach i 4 jak widać. Jest nawet wsteczny, który idzie sobie tak i to się wydaje bardzo proste, ale to trzeba jednak mieć sporo wprawy do tego Żuka, wam powiem, bo jak tak ktoś wsiądzie, kto nie miał doświadczenia w ogóle z takimi autami i będzie z tym walczył, no to trochę się nawalczy.
Powiem Wam, że przez lata Żuk to był taki samochód, który zapewniał swoisty rodzaj niewidzialności. No bo wiadomo było, że jak ktoś przyjeżdża Żukiem, jeździ ogólnie Żukiem, no to nie jeździ nim dla zabawy, tylko jeździ nim do pracy. Więc jak ktoś jechał Żukiem, to zasadniczo lepiej się było go nie czepiać. Widocznie miał swój powód. I do tej pory trochę tak trwa, że jak gdzieś stoi jakiś Żuk czy inne stare auto dostawcze, no to wiadomo, że ktoś tu przyjechał w interesach, ma poważną sprawę i lepiej mu tam trąby nie zawracać. A natomiast mało kto jeździ Żukiem dla zabawy i tu jest taka ciekawostka, że ten Żuk, on normalnie mieszka w centrum Warszawy, praktycznie w samym centrum naszej stolicy, co jest o tyle nietypowe, że głównie samochody tego typu gdzieś się kitrają po garażach poza miastem, a ten wóz, jak się go jeszcze trochę doprowadzi, chociaż w sumie niewiele mu brakuje, jest taki plan, żeby woził wycieczki po Warszawie i pokazywał ludziom ciekawe miejsca w Warszawie. Ja też je pokazuję w moich filmach i nawet robię książkę pod tytułem Paskudnik Warszawski, o której Wam opowiem przy innej okazji, ale będzie w tym roku, a Żuk będzie woził. Dobra, teraz już na poważnie będę jechał Żukiem. Przejechałem się już nim te 2 km, które tutaj, prawda, musiałem dojechać, żeby tutaj dotrzeć na tę miejscówkę, ale przejechałem się Żukiem 2 km i uważajcie, mam ochotę na więcej. To jest bardzo nietypowe, bo ja myślałem, że Żuk będzie straszny. Znaczy on jest straszny, ale na zupełnie inny sposób niż sądziłem. Proszę bardzo, jak ładnie zapala. No więc przejdźmy sobie do tej najważniejszej części, czyli do części porównawczej. O ile gorszy jest Żuk niż inne auta dostawcze z tego okresu. Przypomnę, że jeździłem Mercedesem Kaczką, do moich filmów jeździłem Volkswagenem T3, jeździłem Volkswagenem T4, bo ten Żuk 94 to już jest równolatek T4, a nie T3. Jeździłem Mercedesem MB100D i jeszcze paroma innymi samochodami. I jakie wrażenie na mnie, na ich tle wywołuje Żuk? No więc przede wszystkim Żuk jest jednak głośny. Jest w sumie okropnie głośny tak naprawdę. Jest tutaj to wygłuszenie, ale i tak dźwięk jest dosyć przeszywający, mimo że jest przyjemny, basowy i tak dalej. Ale ten Żuk i tak jest niezły, bo jechałem Żukiem lawetą z Andorią, którą wieźliśmy Poloneza z niejakim Michałem, znanym jako Motobieda. Wkręcił mnie w taką wyprawę straszną i tamten Żuk był przeraźliwie głośny, a ten jest tylko głośny. To jest jedna rzecz charakterystyczna dla Żuka. Druga to jest ten jednak przedwojenny wyraźnie układ kierowniczy. No tutaj precyzja manewrów jest w sumie zerowa, ale to, co najbardziej mi przeszkadza w Żuku i co najbardziej by mnie zniechęcało do jazdy tym Żukiem, to jest właśnie umiejscowienie pedałów w tym samochodzie. To jest tak zrobione, że to jest skrajnie niewygodne i ja muszę bardzo wysoko podnosić nogi, żeby utrafić w sprzęgło i utrafić w hamulec. W przeciwieństwie na przykład właśnie do Mercedesa MB100D, który był pod tym względem super i wszystko było w idealnym miejscu, a już nie wspomnę o T4, gdzie wiadomo, T4 jest królem wszystkich busów. Wiem, co mówię, miałem taki samochód, też był benzynowy zresztą. Więc tutaj jakby widać w tej ergonomii przede wszystkim, gdzie są słabe cechy Żuka. Ale są też i dobre rzeczy Żuka, takie, które mnie zaskakują. To jest to, że on w sumie tak dosyć miękko, płynnie jedzie. Nie jest aż tak potwornie twardy jak kamień, jak myślałem, że Żuk będzie. Oczywiście jakby był obciążony i z tyłu resory byłyby obciążone, to byłoby jeszcze przyjemniej, pewnie jeszcze bardziej komfortowo, ale i tak nie jest tak strasznie źle. Nie próbuję wybić głową dziury w suficie. Także jakoś tam tego Żuka mogę pod tym względem pochwalić. To jest 4, chyba 4. No i co jeszcze dobrego mogę powiedzieć o Żuku? No, ten egzemplarz jest akurat fajny, żeby o nim opowiadać, bo jest bardzo mało zużyte. To nie jest Żuk, gdzie jest sam drut i wszystko jest zepsute i na tej podstawie sobie opinię o Żuku wyrabiał, tylko to jest bardzo dobry Żuk i dlatego tę opinię mogę mieć bardziej, jakby lepiej podpartą. I powiem, że rzeczywiście, jak na lata 60. na przykład, jakbym to porównał z autami z lat 60., tam parę razy jechałem takimi wozami na jakichś spotkaniach aut zabytkowych, to jednak kurka wodna Żuk był szczytowym osiągnięciem polskiej myśli konstrukcyjnej i tak naprawdę żaden samochód nie oddał tyle usług polskiej gospodarce i nie zrobił tyle PKB co Żuk, więc możemy narzekać na jego oczywiste wady, które zwłaszcza w latach 80., 90., że były oczywistymi wadami, ale nie możemy zapominać o jego niezwykłych dokonaniach dla polskiej gospodarki.